Witam w pierwszym odcinku nowej serii. Jestem w Angolii, jednym z najbogatszych krajów Afryki, jeśli chodzi o surowce, szczególnie ropę naftową. Mimo ogromnych zasobów naturalnych, większość ludzi tutaj żyje w biedzie. Rządy od lat nie potrafią zadbać o podstawowe potrzeby mieszkańców, a kontrast między bogactwem a codziennością zwykłych ludzi widać na każdym kroku. Pokażę Wam, jak wygląda życie w kraju, który ma wszystko, a mimo to wciąż walczy o normalność. Pamiętajcie o subskrypcji, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. Zaczynamy! Siemanko, moi drodzy. Rozpoczynam kolejną przygodę. Tym razem misja Afryka. Ale się cieszę, jadę do Afryki. Pierwszy kraj, Angola. Angola jest naprawdę pięknym krajem. Ja Wam to pokażę. Lot mam o 17:40, także spokojnie jeszcze mam czas, żeby sobie coś zjeść dobrego. O, jest Katar do Dochy. W ogóle jest tak głupi lot. Zamiast stąd lecieć od razu do Angolii, bo chociaż tamte rejony, to lecę do Dochy. Czyli lecę do Azji, żeby później z Azji przelecieć z powrotem. Znaczy nie z powrotem, tylko żeby przelecieć do Afryki. Trochę bez sensu, ale jest jak jest. Głównym sponsorem kanału jest marka SFD Suplementy Diety najlepsze na rynku. Użyj kodu WOJOWNIK10, aby dostać 10% zniżki. Sponsorem kanału jest wypożyczalnia samochodów. Odkryj auto działające na terenie całej Polski oraz w Hiszpanii. Na hasło WOJOWNIK10 dostaniecie 10% zniżki. Partnerem kanału jest marka Enteros Gel, innowacyjny preparat, wyrób medyczny, który wspiera naturalne procesy oczyszczania organizmu. Partnerem kanału są Blendigo i Szaf, niezawodne urządzenia do domu i w podróży. Użyj kodu WOJOWNIK20 i zyskaj 20% rabatu. Pierwszy przystanek Doha. Mam 8 godzin, także idę spać. To jest świetne. Na środku lotniska zrobiony park. Fajnie, jeszcze dźwięki lecą, że niby ptaszki gdzieś ćwierkają. Fajny klimacik. No, mocna rzeźba. Po wylądowaniu na lotnisku muszę od razu iść do jakiejś wypożyczalni, spróbować sobie wypożyczyć samochód. Wynająłem hotel na razie na jeden dzień tylko. No i jutro chciałbym już ruszyć w trasę. Chciałbym przez cały tydzień praktycznie podróżować od miejsca do miejsca. Ciekawe, czy mi tak łatwo wydają samochód. Ale powinno się udać. Jak nie na lotnisko, to będę szukał gdzieś na mieście. Bo dalekie odległości mam do zrobienia. W ogóle jest ciekawe powiedzenie, że Angolę stworzył Bóg, a Luandę, czyli stolicę, stworzył diabeł. Ci uważają, że to jest jedno z najdroższych w sumie miast świata. No pomyślcie, jest w Angolii. Zobaczymy, jakie ceny będą na miejscu. No i zaraz startujemy do Luandy. No i wylądowałem. Jestem w Luandzie, stolicy Angolii. Powiem Wam, że jestem tak wyjątkowo zmęczony. Taka długa podróż była. No zobaczymy. Najważniejsze teraz ogarnąć, wymienić pieniądze, ogarnąć kartę SIM, bo nie dało się żadnej SIM kupić. Wynająć samochód. To jest misja, którą muszę teraz zrobić, wypić kawę. No i tak, trzeba było od razu na wyjściu pokazać szczepionkę na żółtą febrę, także pamiętajcie, że trzeba mieć. A wiza po prostu darmowa. Przychodzi, pieczątka jest i tyle. Jestem zaskoczony, bo myślałem, że kosztuje $120, jeśli tyle wyczytałem, a jednak to zmienili. Dobra, z kartą lipa, są tylko takie słabe, które nie działają. Także na mieście będę się ogarnąć. Pieniędzy wypłacić też nie wypłaciłem, bo mi bankomat nie chce wypłacić. Także muszę iść do kantoru wymienić. No a przede mną sobie pożyczalnie samochodów.
Jestem mocno zaskoczony. Przy wejściu z lotniska nikt nawet mnie nie zaczepiał, nikt nie zagadał o nic, żeby mnie gdzieś zabić albo coś. Totalnie wywalone. No i taką Yariskę wynajmuję. $350 za 6 dni. Właśnie sprawdzamy wszystko dookoła. Pamiętajcie, zawsze trzeba sprawdzać. Miałem wziąć to, ale to było droższe, to chcieli 430. No i tak niepotrzebne, nie wiadomo co. Samochód wzięty. Jadę do hotelu teraz. Ogarnę się, wykąpię, pójdę na miasto szukać karty SIM. Także dzisiaj będzie dzień organizacyjny. No i się zaczyna. Wjechałem na parking przez przypadek. Mówię gościowi, że nie mam żadnych 2 dinarów, żeby stąd wyjechać, żeby mi otworzyli tylko, bo źle wjechałem. Nie idzie się dogadać. I patrzcie, to już wszystkich przede mnie specjalnie wpijają. Nie idzie wytłumaczyć, że nie dam rady tego zapłacić. No jeszcze dobrze nie wyjechałem do lotniska i już zatrzymał mnie policjant. I już próbował wyłudzić ode mnie hajs. O, to jest flaga Angolii. Africell, tego nie kupujcie, bo podobno z Lipana Maxa kupuje się Unitel. Muszę go znaleźć później. Dobra, 5 km. Mam do hostelu swojego, znaczy hostelu, ale mam w hostelu wzięty pokój. Bo te hostelowe były nie za ciekawe. W ogóle tutaj strasznie drogie hotele są. Strasznie. Jak na Afrykę, to aż przesada. Dlatego wziąłem po prostu najtańszy, który był, który miał w miarę dobrą opinię. A w hostelu wiadomo, że się kogoś pozna jeszcze. Ciekawe dzielnice to są. Tu w ogóle w Luandzie podobno też mocne slumsy są. Jest taka dzielnica. Ale poza tym podobno w niektórych miejscach miasto jest całkiem ładne. Ja jeszcze nie trafiłem do tego ładnego miejsca. Ale syf jest taki, że szok po prostu. Wszędzie śmieci. Parę dni pewnie mi zajmie, żeby przywyknąć znowu do tych afrykańskich klimatów. Chociaż tutaj w Angolii raczej mam zamiar ładne rzeczy pokazywać. Czyli piękną naturę Angolii. To jest cudowny kraj. Naprawdę pod względem natury. Piękne wodospady, góry. Dodatkowo plemiona oczywiście. Pustynia Namib tutaj chodzi, gdzie się pustynia, gdzie się, jak to powiedzieć, no pustynia łączy z oceanem. Coś takiego jak byliśmy w Namibii. To dalsza część jest tej pustyni, ona też tu jest w Angolii. W ogóle kiedyś tutaj ciężko było się dostać do Angolii. Wizę było bardzo ciężko dostać. A teraz widzicie, bez żadnego problemu. Że to jest duży plus. Już wiem, dlaczego ten hotel był taki tani przy tych wszystkich drogich, jakie są w tym mieście. Patrzcie, gdzie mieszka jaka dzielnia. Nieźle. Nie, no dobra, jadę do jakiejś innej miejscowej, przecież ja tu samochodu nie zostawię. Kurde, no. Nie jest źle, wiadomo, ale jednak ja mam wynajęty samochód. Nie chciałbym, żeby mi go gdzieś przez przypadek nawet obił albo coś, a tutaj jestem na takich mocnych slumsach. Pracownicy patrzą, nie wiem, czy ja tu w ogóle mogę jechać. Ale się porąbałem, szok. Nie no, na slum trafiłem naprawdę dobre. Śmiosy śmieci jarali, dzieciaki wszędzie śmieciach grzebią. Brudni ludzie niestety. Nie no i teraz im bliżej centrum jestem, a teraz będę już w centrum, to jest czyściutko, znaczy dobra, nie czyściutko, ale jest dużo czyściej i dużo lepiej. O, ale miałem pierwsze wrażenie, o, od razu trafiłem na slumsy. Ale to dobrze, bo teraz wszędzie będzie tylko lepiej. Patrzcie, ile pani ma sprzętu na głowie. No i tak, dorwałem pokój, wreszcie $55. Wcześniejsze, w których byłem, to tak 300 najtaniej, później 450, jeden jeszcze 330. Mówię, nie no, bez przesady.
Dzisiaj co tylko przespać, rano spadam już stąd. No i się udało, że tak przypadkiem wszedłem. Mówię, jak wchodzę do góry po klatce, mówię, oj, nie będzie dobrze. No ale w miarę okej. Śmierdzi strasznie tylko. Śmierdzi tak z ról po prostu. No nic, idę coś zjeść, bo głodny jestem. Karty już dzisiaj pewnie nie ogarnę bankomatu. Ogarnę jutro rano. Wcześniej wstanę i pójdę wszystko załatwiać. Patrz, jaki mam ziomków na korytarzu. Jeden, to drugi. Cóż, dobra, idę się przejść kawałek, zobaczyć co się dzieje. Szukać czegoś do jedzenia, jakiejś wody, bo nic nie mam. O, do tego hotelu poszedłem zapytać. 5-gwiazdkowy się okazał. Powiedzieli mi, że ponad 300 dolców. A i tak jeszcze nie było najdroższych z tych, które widziałem. O, jest sklep, dobrze, to za chwilę sobie przyjdę po wodę, ale najpierw chcę zjeść, a zjeść i idę robić trening. W ogóle jeszcze wam nie mówiłem, co spakowałem w ogóle na podróż. Nowy dronik kupiłem sobie, bo tamtego niestety rozwaliłem w Stanach. Mini 5, podobno jeszcze lepszy niż był, właśnie ładuję, będę sprawdzał. Moją książeczkę mam ze sobą. Oczywiście polecam bardzo. To dostałem od Pawła, suple jakieś, 4 koszulki, 4 pary majtek, 4 pary skarpetek, pasek, sprzęt elektroniczny, tutaj jest cały, kosmetyczka do ćwiczeń coś, bluza, klapki, buty i Enteros Gel. Enteros Gel w Afryce się przyda na pewno. Oby raz, nie chciałem powiedzieć, że przyda się nie raz, ale oby nie było takiej sytuacji. Ale jest idealny właśnie na jakieś takie zatrucia, na problemy z biegunką, wiecie, no, różnie bywa. Zjem coś złego, może być jakie, wiecie, no może być nieciekawie. A dodatkowo jeszcze jak ktoś sobie poimprezuje, to Enteros Gel jest idealny na detoksykację organizmu. Także naprawdę polecam mieć go ze sobą, mieć go w swojej apteczce. No, przydaje się, naprawdę się przydaje i działa. Jeśli chcecie poczytać troszkę więcej o Enteros Gel, chcecie poczytać trochę więcej o Enteros Gel, na dole macie specjalne linki, tam możecie się troszkę więcej dowiedzieć, co to takiego, w czym pomaga. Już fryzura zaczesałem. No, ja się biorę właśnie za trening. Będę codziennie trenował, tak jak sobie założyłem. A później przygotowuję trasę. Rano 7, śniadanie, ogarniam swoje rzeczy i ruszam. Dzień rozpoczynam od kupienia karty Unitel. Pamiętajcie, jak będziecie w Angolii, Unitel jest podobno najlepsza i w najwięcej miejscach w ogóle działa. Także petarda. Dzisiaj pogoda troszkę średnia, także nie zostaję w mieście. Jadę od razu na safari. Ale bym miał właśnie wypadek. Oj, było blisko. No, dobra, wjeżdżam, mam 3 godziny 8 minut. Tyle pokazuję. Ile będzie, to się okaże, jak będę jechał. Znaczy jak dojadę. No i zaczynamy od safari. Miały być jeszcze inne miejsca po drodze, ale safari jest od 6 do 15 tylko otwarte. Ja będę na 12:15, także muszę jechać najpierw na safari, a później się trochę będę musiał wrócić. No ale trudno. W ogóle za kartę za 40 gigabajtów zapłaciłem $28. Jakoś tak. No nie jest tanio, ale tu ogólnie jest drogo. Zobaczymy, będę wam po kolei mówił wszystko, jakie ceny były czego. Jazda samochodem po tym mieście na pewno nie jest dla każdego. Trzeba mieć mocne doświadczenie w takich miejscach. Jeszcze teraz mi się przypomniało, to od razu wam powiem. Co do samej Luandy, to jeszcze na sam koniec wam coś pokażę, bo dzisiaj miałem to robić, no ale ze względu, że jest słaba pogoda, to jadę najpierw w inne miejsca, a później to na sam koniec jeszcze wrócę. Właśnie mnie policja zatrzymała, bo próbowałem skręcić pod zakaz. Myślałem, że tu nie ma żadnych bardzo zasad jazdy, a jednak są. Ale na szczęście się z nim nie potrafiłem dogadać i mnie zostawił. Powiedział mi po prostu, jak mam jechać i tyle. To, co się odwala tu za miastem. Takiego śmietnika
Afryka to chyba nie widziałem. Może widziałem kiedyś, ale już dawno nie widziałem. Szok. Jestem właśnie na stacji benzynowej. Litr paliwa kosztuje tutaj złoty 20. No mają tu po prostu w Angolii ogromne zasoby ropy, wydobywają ją. Po Nigerii to jest chyba drugi kraj, gdzie się wydobywa jej najwięcej. Oczywiście dużo jej sprzedają, zasilają ten skarb państwa, a mimo tego Angola jest biednym krajem. No bo jest naprawdę bardzo biedny z tego co widzę. A dlaczego? Dlaczego nie wygląda tak jak kraje arabskie, gdzie się wydobywa ropę i żyje się z tej ropy i wszyscy są bogaci? No jednak tak nie jest. W 1975 roku Angola ogłosiła niepodległość od Portugalii, no ale jednak gdzieś te pieniądze z tej Afryki cały czas znikają. Gdzie? Odpowiedzcie sobie sami na to pytanie. Ale fajnie się tankuje samochód za złoty 20 za litr. Bardzo fajnie. Pomyślcie sobie, że ropa tutaj stanowi 90% głównego eksportu i dochodu państwa. Szok po prostu. Gdzie te pieniądze są? Bo nie widać ich. Bo zamiast zobaczyć ludzi śpiących na pieniądzach, widzicie brudne dzieci śpiące na ulicy i żebrające albo pucujące buty, żeby zarobić cokolwiek na życie. No tak to jest. Niestety tak to jest w tej Afryce. Jest cały czas okradana. Dlaczego jeszcze tak w ogóle to paliwo jest takie tanie? No bo złoty 20, no tak by nie patrzeć, to jest naprawdę bardzo tanio. A dlatego też, że państwo dopłaca do tego, żeby ludzie mieli tanie to paliwo, no wydobywają, wiecie, zarabiają. Główny dochód do skarbu państwa to jest właśnie z eksportu paliwa. No i ludzie mogą tak tanio sobie tankować, ale i tak to chyba niewiele daje, szczerze mówiąc, bo no dobra, paliwo jest tanie, ale reszta rzeczy jest okropnie droga. Jeśli będę musiał się przejść też do jakiegoś supermarketu i tam sprawdzić, jakie są ceny. Ale tanio tu nie jest. Jest bardzo, bardzo duża bieda i to widać. Ponad 50% kraju, 50% ludności kraju żyje w skrajnym ubóstwie tutaj. Czyli są bardzo, bardzo biedni. Żyją poniżej jakichkolwiek granic. Widzę to. Cały czas to widzę właśnie. Angola powierzchniowo jest 4 razy większa od Polski. I żyje mniej więcej też tyle samo ludzi, no bo też jest tutaj 36 milionów. Co do Polski to właśnie różne się są źródła. 36, 38, gdzieś widziałem jeszcze 30, w ogóle 5,5. Także nie wiem jak jest dokładnie, ale przypuśćmy, że mieszka bardzo podobna ilość ludzi. No tyle, że jest 4 razy większa Angola powierzchniowo. A patrzcie, jakie ładne baobaby sobie rosną przy drodze. Jak będę w Parku Narodowym, podobno ich tam jest dużo, także pokażę wam. Naprawdę ładne i wielkie. Ja wam tam pokazywałem jakieś pojedyncze, co staje przy drodze, a tutaj cały las baobabów, można powiedzieć. Ale się wrąbałem na drogę znowu. Ciekawie tu jest. No i tak to wygląda właśnie w Afryce. Nawigacja pokazuje, że jest droga, a drogi nie ma i muszę wracać. Ciekawie, ciekawie. Ale jak tu wjechałem, to trochę się nie dziwiłem, bo się dziwnie na mnie patrzą. Co ja tu w ogóle robię? Że coś mi nie grało. Ciekawe jak ja mam teraz jechać, jak mi pokazuje tu tylko jedną drogę, której nie było tak naprawdę. Następnie skręć w prawo. Ale się wrąbałem. Tutaj też w ogóle nie ma żadnej drogi, żeby tam w ogóle przejechać. Nie wiem, gdzie w ogóle mam jechać. Muszę wracać i szukać głównej drogi. To jest właśnie to, idźcie sobie po Afryce, nagle nie ma drogi, a na GPS-ie jest. No i dobra, wracam do szukać asfaltowej drogi i sobie będę rozkminiał, gdzie jechać dalej, ale jak tak dalej będzie, to ciężko będzie zdążyć na to safari dzisiaj. Ale to nic, ważne, żebym tam dojechał. No, ten to już jest kolos.
Patrzcie to. 4 godziny temu ruszyłem. Znowu jest na bluadzie. I jeszcze mam... Ile? Godzinę 6. Szok. Nie zawsze ufajcie nawigacji. Bo ja przez nią dzisiaj straciłem 3 godziny. No i zaczynają się zwierzątka. Dobra, jeszcze na safari nie wjechałem, ale widzę, że już... A, dostały coś ciekawego. No i tak, dojechałem. Parku Narodowego. Cosima. Tutaj są dwie opłaty. Najpierw trzeba za wjazd, a później jeszcze drugą za gostka z samochodem, który was odwiezie po parku, ale najpierw trzeba tu przejechać, nie wiem, 30 parę kilometrów. To jest taki najbardziej popularny park najbliżej stolicy. Do miejsca, do którego muszę dojechać, mam 39 km jeszcze, ale już będę jechał Parkiem Narodowym. I później za safari płaci się 10 000 od osoby, jeśli zbierze się 5 osób. Ale oni powiedzieli, że nikogo tu nie ma. Także jestem sam. Czy na pewno chcę wjechać, bo będę musiał zapłacić 50 000 za safari. 50 000 to jest $50 albo 55, no to wiecie. Ja jadę tyle drogi, pół dnia tu poświęciłem, to na pewno mi nie będzie szkoda $50, żeby na safari jechać. A jak będę miał prywatne, to nawet lepiej dla mnie. No, ale byli strasznie zaskoczeni, bo Jezu Maria, tyle pieniędzy. Czy na pewno jestem przekonany, że chcę? Ja mówię, tak, chcę. No i dzwonili specjalnie do kogoś, bo wiecie, za godzinę mieli tu zamykać już. Dzwonili do kogoś, czy ktoś tam na mnie poczeka i czy mi zrobi safari, bo to tam 2 godziny ma trwać jeszcze. No i wiadomo, że tak, no. 50 000 drogą nie chodzi. No i jadę. Nie wiem, ile jeszcze będę tutaj jechał, ale ucieszył mnie fakt, że nikogo tutaj nie ma poza mną. I będę mógł sobie spokojnie pojeździć, bo byłem na wielu safari już na świecie. Czasem turyści przeszkadzali i to bardzo. Później wam w ogóle opowiem, jak tutaj było podczas wojny domowej. To wojna domowa w ogóle trwała 27 lat. Od czasu, kiedy odzyskali niepodległość, zaczęli walczyć między sobą, kto będzie rządził, do 2002 roku. I wybili wszystkie zwierzęta, jakie były. No i później wam powiem, skąd te zwierzęta się tu znowu wzięły, bo to jest ciekawa sprawa też. Dobrze, że mnie ostrzegli, że będzie słaba droga. Nikt nic nawet nie wspomniał. Ale ledwo się dojechać. O, niesamowity baobab. I naprawdę, tyle co w tym kraju, to jeszcze nie widziałem w żadnym afrykańskim kraju. Ja byłem już chyba w 30. Od razu mi się te baobaby kojarzą z pustyni i puszczy. Czytałem sobie 2 lata temu znowu. Naprawdę fajna książka. Ktoś podróżuje po Afryce. Fajnie. Mam swoje zdania na temat tej książki, które już raz wypowiedziałem, ale dostałem hejt za to. Szok. No ale ja tak uważam i tyle. O, zaczyna się. Dobry znak. Pierwszy. Kupy słoni. Dobra, dojechałem tutaj na miejscówkę. Ten samochód. Chyba tym będę jechał, bo to będzie mój prywatny samochód, tak mi się wydaje. Niezłą mi furę zmontowali. Tak czy nie? A, chyba nie. A, dobra, jednak mała mnie bierze. Myślałem, że będę miał kozacką taką. No i sam mam całą ciężarówkę dla siebie. Trzeba było zapłacić za 5 osób, czyli $50, ale mam prywatną, bo tu nikogo nie ma. Jechałem w ogóle tutaj od wjazdu do bramy, aż tutaj, godzinę 45. 39 km. To sobie wyobraźcie, jaka droga była. A wiecie co najgorsze? Że jeszcze trzeba później wrócić. A później będę wracał, to już się będzie ciemno robiło. Wystartowaliśmy, a w ogóle są tu jeszcze takie domki, tylko widzę, że one chyba nie są w dobrym stanie. Po $8 za noc było napisane, że można się tu zatrzymać.
Drugie, co widziałem, wcześniej był taki oryx ciekawy, no i teraz jest to. Okej, to było trzecie, tylko oni mi jakieś takie, wiecie, afrykańskie nazwy dają. Ja sobie będę musiał to po prostu później posprawdzać. Co to było? O, oryksy są. A może coś po portugalsku mówi po prostu? Kto to wie? Ale jakieś nazwy, których nie rozumiem. Patrzcie, jakie oryksy stoją. Wcześniej widziałem jednego, a teraz całe stado tu jest. Cyk, małpy. No to tak, już widziałem 6 różnych gatunków zwierząt. Ale dalej nie widziałem największego, czyli słonia afrykańskiego. No już naprawdę sporo zwierząt widzieliśmy, ale słonie normalnie jakby się gdzieś pochowały. Największe ze wszystkich, a nie możemy znaleźć ich nigdzie. Kup widziałem bardzo dużo po drodze, a krążymy tu i nigdzie nie ma. Teraz się zorientowałem, że jeszcze żyrafy żadnej nie widzieliśmy. A przecież żyrafa też nie ma łatwo się ukryć. A podobno są tutaj w tym parku. Widziałem zdjęcia, że są. No. Ciekawe, no. 2 największe zwierzęcia, które powinno być od razu widać, a my ich nie możemy znaleźć, czyli słoń i żyrafa. Safari skończone. No. Nie widziałem za bardzo tych dużych zwierząt, same małe, ale to nic, fajna przygoda była i tak. Teraz wracam, będę musiał gdzieś się zatrzymać w jakimś miejscu takim, gdzieś może tu niedaleko, bo jeszcze chciałem jedno miejsce zobaczyć, a będę wyjeżdżał z parku, już będzie ciemno. Ale żebyście wiedzieli, o co to chodzi z tymi zwierzętami. Przez wojnę domową, która trwała 27 lat, zginęło wtedy między 500 000 a 1 000 000 ludzi. Straszna rzecz. W 2002 roku stwierdzili, że trzeba wszystko, żeby się odrodziło, trzeba tak zrobić. Sprowadzili zwierzęta tutaj z Botswany i z Namibii. No i zaczęli to wszystko odbudować, tą całą faunę, wiecie, no, jak są zwierzęta, safari i tak dalej, to wszystko gra tak jak powinno. Bez tego no, nie mogło to wszystko działać. A dlaczego one w ogóle wyginęły albo zostały zabite? Po pierwsze, jak była wojna, no to bardzo mocno było tutaj zaminowane, ginęły od min. Kłusownictwo, ze względu na to, że wszystkiego brakowało jedzenia, ludzie, żeby przetrwać, zabijali. Nie było granic między innymi krajami i jak tu się źle działo, zwierzęta migrowały, uciekły do innych krajów. No i tak po prostu wyginęły. No ale fajnie, że zrobili ten program, że wprowadzili to, żeby to na nowo zaczęło działać. No kurczę, no w takich krajach, żeby nie było dzikich zwierząt, tych takich, które się kojarzą z Afryką, to aż nie fajnie. No ale tak, no oni sprowadzili tutaj właśnie słonie, żyrafy, zebry, antylopy. Widziałem antylopy tylko, ale tamte też podobno są. Szczególnie na dole w Parku Narodowym Namib, tam gdzie będę może w kolejnym odcinku. Czas pokaże. Nie wiem, zobaczymy jak będzie przebiegały jutrzejszy dzień. No, ale chcę te odcinki robić bardziej treściwe. Także będę się starał, żeby Wam się podobało, a jak Wam się podobają i doceniacie moją pracę, to pamiętajcie, żeby zostawić subskrypcję, bo już niedużo brakuje do mojego upragnionego 1 000 000. I pamiętajcie, że filmy też działają tak teraz, algorytmy się trochę pozmieniały i trzeba dużo komentować i lajkować te filmy, bo żeby algorytm widział, że Wam się podobają. A mam nadzieję, że się podobają. Słońce zaszło, czyli znaczy, że zaraz będzie ciemno. Ja nie wiem, jak ja tu będę jechał. Ale czeka mnie kolejna przygoda. No powiem Wam, że nie jest lekko. Przyjechałem do pięknego miejsca, ale tu dopiero pokażę Wam jutro rano, jak wstanę, no bo teraz już ciemno.
Muszę zapłacić coś koło 80 000. Jakich to będzie? Coś koło $90 pewnie za nocleg, plus kolacja i śniadanie. Tutaj restauracja, zaraz wejdę. Już akurat trafiłem na samą końcówkę kolacji, ale całe szczęście, że zdążyłem jeszcze w ogóle. Hej, tutaj basenik, nie wygląda obiecująco. Ładne palmy. Jesteśmy nad rzeką Kwęza. Tak. Dobra, trochę więcej wam rano pokażę, bo i tak nic nie widać. Muszę się posmarować na komary, bo malaria i żółta febra są tutaj, w tym kraju, także trzeba uważać. W ogóle pierwszy raz kupiłem sobie tabletki na malarię w razie W, obym nie musiał ich użyć, oczywiście. No i sprawdzali na lotnisku na żółtą febrę szczepienia. Także jeśli sprawdzają, to znaczy, że jest. No i siemanko. Trzeci dzień. Czekajcie, kurczę, jak to się otwiera. Patrzcie, jak tu ładnie. Pogody jeszcze nie ma ładnej, ale później się ma zrobić. O, patrz, jaki gostek idzie. Szachy. Zobaczcie, nigdy nie nauczyłem się grać. Kiedyś będzie trzeba. Jak będę miał więcej czasu na emeryturze. Ładnie tu jest zrobione, to trzeba przyznać. Jeszcze by było to słoneczko, też w ogóle by ładnie świeciło wszystko. Ale to nic. No nie, to super wygląda. Tutaj pani mówiła, czy im się spaliło to ostatnio. Duży pożar był i teraz odbudowują. Tu normalnie można sobie wziąć rejs łódką po rzece. I zastanawiam się, że trzeba sobie chyba to zrobić. Tylko nie wiem. O, czyszczą basenik. Fajnie by było to zrobić, nie ukrywam. Aj. Dobry klimacik tu jest. Jeszcze jakby to nie była rzeka, tylko morze, to w ogóle by było super. Morze albo ocean i ładna plaża. Ale nie ma co. Tutaj mi się bardzo podoba. Najważniejsze, że wczoraj komary mnie nie zjadły, bo o dziwo nie było. Czas się zbierać dalej. Czekałem i wyczekałem. Jest ładna pogoda. Patrzcie, jakie piękne niebieskie niebo. Także można jechać. Jadę teraz do takiego miejsca, które jest tutaj 20 minut stąd. Wczoraj już tam nie zdążyłem pojechać, także muszę się troszkę wrócić do góry. Godzina będzie w plecy, ale to nieważne. To jest podobno taka miejscówka jest uważana za jedną z najładniejszych w Angolii. Także no, trzeba ją zobaczyć. Cały czas się zastanawiam, o ile nie mi się przedłuży tutaj wyjazd, bo planowałem być 6-7, a już widzę, że nie zdążę, także będę się do wypożyczalni zadzwonić, że troszkę mi się to przyciągnie. Pewnie jest 2 dni dłużej. Dobra, bardzo z czystym sumieniem mogę polecić to miejsce. Jeśli będziesz szukał czegoś w okolicach, tutaj właśnie safari, warto tu wpaść. Te kobiety dla mnie są naprawdę mocarne, jak one noszą te rzeczy.
Idzie świnia. No i kolejnym punktem, który dzisiaj odwiedzam, jest Viewpoint of Moon, czyli Mirador da Luna, jak tutaj mówią. A bardziej punkt widokowy na księżyc, tak to chyba się tłumaczy. Jak to tu wygląda. Bardzo ciekawe skały. Ale mi się pykło z pogodą. Ło, z tej strony jeszcze ładniej wygląda. Czekajcie, zaraz wam pokażę. Hello sir, how are you? Fine, how are you? Everything good. Thank you so much. Powiem wam tak, że wcale się nie dziwię, że jest tu powiedzenie, że Bóg stworzył Angolę, a diabeł Luandę. Jezu moja, ta Luanda to jest taki syf. A poza Luandą jest pięknie po prostu. Ludzie mili, fajni, a tam byli tacy nieprzyjemni, przynajmniej tak mi się wydawało. He say, is it safe to stop here? Yeah. Safe? 50-50. 50-50? Okej. Zaryzykuję. Wow. Ale pięknie to wygląda, serio. No. Teraz już wiem, dlaczego to jest polecane wszędzie, totalnie wszędzie, gdzie czytacie o Angolii, co zobaczyć. W niektórych miejscach to jest numer 1, w niektórych numer 2 z najpiękniejszych miejsc. I wcale nie jestem zaskoczony, bo zrobiło to na mnie duże wrażenie, a ja dużo w życiu widziałem. Widzicie tutaj ten most, żeby przez niego przejechać trzeba było zapłacić 2 zł. Wczoraj w nawigacji ustawiło mi się, żeby omijać płatne drogi. Zaraz za tym mostem było safari, do którego zmierzałem. I dlatego nawigacja poprowadziła mnie naokoło i straciłem 3 godziny i jakieś 200 km zrobiłem więcej. Ponad nawet. Zamiast zrobić 72, tak jak tutaj jest, to zrobiłem coś około 300. Szok. No, a tutaj jest rzeka Kwanza. Co ciekawego, że Kwanza musicie wiedzieć, przede wszystkim to, że jest to najdłuższa rzeka tutaj w Angolii. Ma 960 metrów na jej cześć. Nazwali walutę, czyli Kwanza, bo tak się tutaj nazywają te pieniądze. 1000 kwanzów to około $1, tak plus minus, trzeba powiedzieć. I dodatkowo jest to bardzo ważna rzeka ze względu na to, że pomaga w nawadnianiu, życiu i jest dla nich bardzo, bardzo znacząca. No i oczywiście jej ujście jest tam, gdzie byłem dzisiaj, w tym lounge'u, w tych domkach. Tam akurat uchodzi jej bieg się kończy i wpływa do Oceanu Atlantyckiego. Dokładnie tak. Jadę dalej, teraz mam jakieś 5 godzin drogi do kolejnego punktu, do którego zmierzam. Główne drogi nie są złe, ale jak się już tylko gdzieś chcę odbić, żeby coś zobaczyć, to nie jest wesoło. Ale podobno warto tu jechać. W ogóle takie dzieciaki tu przed chwilą stały. O, takie chłopczyki małe. Rozciągnęli taką linkę, zbierali haracz za wjazd. No to im dałem tysiaka, no tam do $1. Się tak ucieszyli, że szok. Pewnie mało kto tu przyjeżdża, mało kto im w ogóle daje. Żeby się bardzo ucieszyli. Ale śmieszne to.
Przyjechałem do jakiegoś resorciku. Ciekawie to wygląda, ciekawie. Można tam na dół zjechać, ale że mnie plaża średnio interesuje, to wolę się napić tutaj kawy z ładnym widokiem. O, patrzcie, jakie ładne miejsce, jak restauracja. Hello, buen dia, todo bien? No i fajnie. Napiję się kawki, może zjem od razu jakiś obiad z takim widoczkiem. No, domki to tutaj mają widoczek. Powiem wam, że bardzo mi się podobają te hotele, które są właśnie tutaj budowane. Dobra, wejdę tutaj na hamu. Może nikogo nie ma. No. Fajnie by się tu spędziło czas. Kurde, mikrofonu już wziąłem z auta, sorry, będzie wiało. Dzieciaki od haraczy, ale mi machają już, wiedzą, że daję hajsi. Dałem tysiaka, to jestem swój na dzielni już. A myślałem, że przejadę dzisiaj dość spory odcinek i dojadę do Namib. Widzę, że nawet do połowy nie dojadę. Niestety od ponad godziny jadę taką drogą. Remontują tam normalną i po prostu jest taki objazd. Wołowinka, ryż, sałatka, fryty. Tu zawsze dają właśnie ryż i frytki razem. Wszędzie, gdzie nie pójdę, dostaję taki zestaw. Patrzcie, jaki tu jest śmietnik. To jest po prostu aż masakra. Nie ma takiego czegoś jak wyrzucanie śmieci i łatwo wszystko się wywala. Ludzie mówią, że Indie są brudne. Mało pojeździli po Afryce. Myślę, że tutaj jest dużo gorzej niż w Indiach. Mnie to zawsze zastanawia, że nie przeszkadza im to, że żyją na wysypisku śmieci. Teraz jadę i właśnie widać, że domy stoją na skarpie i za dom wysypywane są po prostu na tą skarpę śmieci. No problem. Miazga. No patrzcie, tam za samochodami jakieś śmietnisko. Tutaj też wszędzie śmieci. No i tak jest to kawałek. No, przed chwilą widziałem na przykład dzieciaki się bawiły w śmieciach. O, tutaj zwierzaki w śmieciach. O, koza sobie. Nie no, w niektórych miejscach to droga jest taka, że po prostu szok. No tu dzieciaki czymś handlują. Próbują sprzedać tu rybki. O, ci coś kupują. Patrzcie, jak te rybki były, właśnie sprzedają. Suszone. Rybki suszone i wędzone. Takie i takie. No i świeże też. O, dziura. Ja wiem, że jakie to są dziury, nieraz to jest szok. Lokowiska. Też ciekawie wygląda. Co tam się musi dziać w środku. Powiem wam tak, jak jadę tam, gdzie jest piękna natura, piękne widoki, to jestem zachwycony Angolą. Do momentu, aż wjadę do miasta jakiegoś. Każde miasto to taki sam syf. Syf taki, że aż ciężko się na to patrzy. No i wtedy ten cały czar pryska. To moje dobre zdanie o tym kraju. Niestety. O, przede mną widać, że było dachowanko. Ale to nic.
Ważne, że jedzie dalej. Koła mu też nie śledzą, szczególnie do lewa. Wiecie co, muszę wam się nagrać, bo jestem właśnie w szoku. Chciałem pojechać do takich sióstr w Zambii, żeby pomóc. No bo mam taką misję po prostu, jak w każdym roku, że chcę pomóc na koniec roku. Przyjechałem tutaj no, typowo z taką misją w głowie, ale mojej pomocy nie chcę. Powiem wam może w innym odcinku, o co chodzi, bo znaczy ja nie wiem sam, o co chodzi, ale może jeszcze dostanę jakieś wyjaśnienia. Ale jak ktoś z was zna w Malawi albo w Zambii jakieś takie miejsce, gdzie jakieś siostry są na jakiejś misji, jakieś sieroty, pomagają sierotom, dzieciom w szkole, lub może jakiś ksiądz na misji, to dajcie znać, albo najlepiej odezwijcie się w prywatnej wiadomości do mnie, bo mam trochę pieniędzy, które właśnie mam z książki i obiecałem, że przeznaczę na pomoc. Oczywiście część leci w Polsce na święta dla biednych dzieci, dla takich, które potrzebują tego. Już znalazłem fundację, która będzie ze mną współpracowała, ale ja też część chcę w Afryce przeznaczyć na dzieciaki, żeby mogły iść do szkoły, żeby mogły się uczyć. Także jak ktoś ma jakiś kontakt, odezwijcie się do mnie, dajcie znać. Znalazłem hotel na trasie, w sumie jedyny w tej miejscowości. Wygląda na jakąś nówkę. 150 zł za noc ma być. Ciekawe ile będzie naprawdę. No i tak. Jedno łóżko duże, drugie małe. Się do światła, dobra, miesza z tym. Jak zobaczę na zewnątrz. Kurde, powiem wam, że całkiem niezły ten hotel. Siłownia jest. Tu w ogóle rano. Tu jest plaża. Basenik jest. Restauracja na dole. O, siłownię nam widać. Fajnie. O, siłka też fajna. Wszystko będzie można poćwiczyć to, co potrzebuje. No i tak, trening skończony i ten dzień też skończony. Wracam do pokoju, prysznic, relaksik, do spania rano, kawa, siłownia, śniadanie. Tutaj wyjątkowo nie robię sobie postu przerywanego, bo po prostu nie mam jak tego robić. Bo jeśli nie zjadłbym rano, to później nie wiadomo, o której bym miał okazję znowu zjeść. No i tak mało jem, także jem rano śniadanie tutaj. Myślę, że już od Zambii się to zmieni. Właśnie dostałem kontakt do człowieka, który zabierze mnie za 2 dni do plemion Mumila i Himba. Prawdopodobnie uda się obydwa plemiona zobaczyć. W kolejnym odcinku Namib Desert, dokładnie. Ruszam na pustynię. Nie wiem, czy właśnie to jest najstarsza pustynia na świecie, czy jedna z najstarszych. Gdzieś słyszałem, że najstarsza, ale nie chcę gadać, bo nie wiem, ciężko powiedzieć. Sprawdzę to jeszcze w kolejnym odcinku, się dowiecie na pewno, czy to jest najstarsza. Jest to pustynia, która w większości znajduje się w Namibii, ale do Angolii też wchodzi i właśnie jutro tam pojadę. Właśnie organizuję sobie kierowcę z samochodem 4x4, ponieważ będziemy wjeżdżać na pustynię. Będziemy jechać w miejsca, gdzie ocean spotyka się właśnie z pustynią. Coś pięknego. Jeszcze nie mogę doczekać moich ujęć z drona. No a także pozwiedzamy tam. Jest wiele pięknych miejsc. Dziękuję bardzo, że oglądaliście. Jeśli podobała wam się seria nowa, to że przyjechałem do Afryki, to zostawcie subskrypcję. Lecę po 1 000 000. Już niedługo zostało jeszcze 27 000. Także wszystko w waszych rękach. Dziękuję bardzo, że oglądaliście. Mam nadzieję, że podoba wam się to, co robię. Podobała wam się seria ze Stanów Zjednoczonych. I spodobała wam się także ta z Afryki, bo mam zamiar zrobić naprawdę fajne odcinki. Pozdrawiam serdecznie.